Cześć, tutaj Karol Werner z Kołem się toczy. Zastanówcie się proszę, jaki region przychodzi wam na myśl jako pierwszy, kiedy słyszycie o krainie czystych i pięknych jezior. Krainie pełnej ciszy, piaszczystych plaż, spokojnych zatok, niezamieszkałych wysp, czy też takich oto domków nad jeziorem. Krainie idealnej do uprawiania licznych sportów wodnych, pływania na żaglach, albo po prostu, tak jak ja lubię najbardziej, idealnej do jazdy na rowerze i przebywania na łonie natury. Jeśli się rozmarzyliście, to przypomnę, że mieliście się zastanowić, jaki region, jakie miejsca przychodzą wam do głowy, kiedy oglądacie takie ujęcia. Dajcie znać. Założę się, a nawet dam sobie dętkę przebić, że na pewno nie pomyśleliście o Niemczech, dokąd właśnie wybrałem się na kilkudniowy rowerowy wypad celem zbierania materiałów z ciekawymi trasami do książki, która będzie najpewniej w przyszłym roku. Jeśli sobie teraz myślicie, że szkoda, że nie Mazury, albo szkoda, że nie Kaszubskie jeziora, to wstrzymajcie się proszę na chwilę i dajcie mi szansę się przekonać, że także i tutaj jest równie ładnie i warto te miejsca zobaczyć. Zwłaszcza, że nie jest to aż tak daleko od Polski, jak się wydaje, a dla wielu z was pewnie i bliżej. Ale się stęskniłem za takimi miejscóweczkami na śniadanko. No, normalnie Mazury jak nic. Jesteśmy, słuchajcie, na tak zwanym Nowym Pojezierzu Lipskim. Jeśli zastanawiacie się, jakim cudem Pojezierze może być nowe, skoro jeziora kształtowały się 1000 lat temu, kiedy to cofały się lodowce, no to już tłumaczę. Nowe Pojezierze Lipskie faktycznie jest nowe i zaczęło powstawać kilka dekad temu, a tak naprawdę jeszcze wciąż powstaje i nie stworzyła je natura, nie stworzyły lodowce, a stworzył je człowiek swoimi rękoma. Ale jak to powstało, jak to się stało, to powiemy sobie troszeczkę później. Już od dobrych kilku lat myślałem o odwiedzeniu tej części Saksonii. Jest to naprawdę fascynująca okolica i co ważne, idealna na jakiś taki weekendowy, aktywny wypad, co też chciałem wam pokazać w tym odcinku. Ale nie tylko zobaczymy sobie nowe Pojezierze, bo wyskoczymy też w inne ciekawe miejsca w okolicy Lipska, równie ładne i świetnie nadające się na rower. Właściwie to od nich sobie zaczniemy, choć łatwo nie było się zdecydować, gdzie pojechać, bo takiego wyboru tras rowerowych to ja jeszcze nie widziałem. Oczywiście nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem to, że infrastruktura i ścieżki rowerowe tak wyglądają w Niemczech. Życzyłbym sobie kiedyś takich u nas. Jednak powiem wam, że to, co się tutaj dzieje w okolicach Lipska, to jest naprawdę coś absolutnie niesamowitego, bo są to naprawdę setki, może nawet tysiące kilometrów tras. No powiem wam, połapać się w tym jest ciężko, a wybrać coś na 2 dni, naprawdę coś niesamowitego i to właśnie trasy tego typu, a nie tam żadne piaski i płyty jumbowe. Kto nie widział odcinka z Bałtyku, to bardzo zapraszam. W ogóle wierzcie lub nie, ale to jest ścieżka. Autostrada rowerowa. Tu jest zakaz wjeżdżania samochodem. Nieźle, nie? No i powiem wam, że bardzo długo się nie mogłem zdecydować, którą trasę wybrać, bo jest ich tutaj, jak widzicie na tym folderze, cała masa. Jest trasa tak zwany Zielony Ring, czy pierścień wokoło Lipska. Są trasy wzdłuż rzeki Plejsa, wzdłuż rzeki Mulde, Białej Elestry, jeszcze kilku innych rzek. Jest też trasa od miejscowości miasta Altenburg, w którym właśnie jestem, do miasta Kolditz i to od niej sobie zaczniemy. Natomiast w dalszej części będziemy sobie mniej lub bardziej improwizować, łącząc kolejne trasy rowerowe, zataczając pętle i wracając finalnie do naszego Nowego Pojezierza. A wszystko to oczywiście tak, aby odwiedzić po drodze możliwie jak najwięcej ładnych miejsc w okolicy. Natomiast jeśli będą was ciekawiły lokalizacje i dokładny przebieg trasy, no to już zapraszam na bloga, gdzie niedługo będzie wpis. No dobra, zacznijmy sobie od Altenburga. Miasto Altenburg, od którego zaczynam, znane jest ze swojego oczywiście pięknego zamku, także z tego, że w Altenburgu wymyślono grę w skata, także w Altenburgu wymyślono klawisz Alt na klawiaturze, jako najstarszy klawisz na klawiaturze i co najmniej jedna z tych informacji nie jest prawdziwa. No i w sumie plan był taki, jak widzieliście przed chwilą na mapie, jednak jak to w podróży bywa, plany są dość elastyczne. Szybko zmieniłem zdanie i momentami postanowiłem nieco zboczyć z tychże wyznaczonych tras rowerowych. A wszystko to przez zamki, które tak bardzo lubię, a których w okolicy jest naprawdę bardzo dużo. Dlatego też zamiast jechać prosto z Altenburga do Kolditz, zjechałem po kilkunastu kilometrach z trasy, aby odwiedzić po drodze zamki w miejscowościach Windischleuba, a także Gnannstein.
jadąc w kierunku miasta Colditz, mijając po drodze takie ładne zamki, taki dość pagórkowaty teren. Jeszcze warto wpaść po drodze do miasta Rochlitz, a przed nim jest coś takiego jak Rochlitzer-Berg. Jeśli ja w ogóle kaleczę te nazwy niemieckie, to możecie śmiało je poprawiać i łatwo dotrzeć do tego Rochlitzer-Bergu, ponieważ już na parę kilometrów przed usłane jest pobocze takim, powiedzmy, różowym, czerwonym kamieniem. Nie tylko zresztą pobocze, ale czerwony kamień znajduje się w okolicy absolutnie wszędzie. Jest to tak zwany porfir, czyli skała wulkanicznego pochodzenia, z której w całym regionie, włącznie z Lipskiem, zbudowano sporo budynków, natomiast tutaj, w Rochlitzer-Bergu, znajduje się kopalnia, z której ten porfir pozyskiwano. No a teraz jest to obszar wyłączony z wydobycia i rekultywowany na potrzeby turystów, czy też, jak widać, wspinaczy. W sumie taki nam się zrobił troszeczkę wyjazd po miejscach rekultywowanych. Ale Jorzek jest synek ze Śląska. Fajne to, nie? To mi się takie coś podoba. Rekultywowanie pokopanianych, odkrywkowych i takich różnych miejsc. Chociaż powiem wam, że oni to mają tutaj prościej. Bo weź, zrekultywuj, zrób coś w kopalni jakby takiej zamkniętej, takiej pod ziemią. No da się, ale jest trudniej. No a jednak dziurę w ziemi, taką odkrywkową kopalnię, czy też wyrobisko jak to, troszeczkę łatwiej jest przystosować do celów turystycznych. Jak znacie jakieś takie inne miejsca, dajcie znać. Chętnie się czegoś nowego dowiem. Zobaczcie, tu jeszcze tory zostały. Takie wagoniki do transportu bloków porfiru. No i tak tocząc się zwolna, raz pod górkę, raz z górki, dobijamy do miasta Rochlitz, gdzie jest taki pięknie położony nad rzeką Mulde zamek. Szacuje się, że powstał on około 1000 lat temu, choć oczywiście dokładna data nie jest znana. Tak samo jak nie jest znany pierwotny wygląd zamku, bo to, co możemy oglądać teraz, to jest oczywiście efekt wielokrotnej rozbudowy zamku przez kolejnych właścicieli. Tymczasem dobiliśmy do miasta Colditz, gdzie jest, uwaga, zaskoczenie, taki ładny zamek, a jeśli mowa o Colditz, to również już czas na zmianę trasy rowerowej na odcinek wzdłuż rzeczny, gdzie jedziemy z nurtem rzeki Mulde ścieżką o nazwie Mulde Radweg. Trasa ta w całości liczy sobie 366 km, jednak my pojedziemy sobie około 50-kilometrowym odcinkiem do kolejnego skrzyżowania ścieżek i muszę przyznać, że bardzo podobał mi się ten rzeczny fragment. Mimo że jest już bardziej płaski, to jednak wciąż ciekawy, widokowy, no i bardzo spokojny, bo trasa ta, przynajmniej na moim fragmencie, bardzo często prowadzona jest z dala od jakiejkolwiek głównej drogi. A jadąc dalej wzdłuż rzeki Mulde, jedzie się przez taki piękny most. Jednak no nie byle jaki most, XVIII-wieczny, oczywiście porfirowy, pięknie taki różowy, ale jeszcze w nim, co jest fajne, to słuchajcie, herb Rzeczypospolitej. A dokładniej mówiąc, jest to herb Unii Polsko-Litewsko-Saskiej, no bo znajdujemy się w sumie, jakby nie było, w Saksonii. Ale piramidy to się na trasie nie spodziewałem. Niestety nie powiem wam o niej za dużo, bo mnie zaskoczyła. No i tak sobie jadę, jestem w miejscowości Brandis i chciałem wam pokazać jedno z tych miejsc, które jak się gdzieś widzi na zdjęciu, to od razu chce się tam przyjechać. No naprawdę zobaczyłem, mówię, no muszę, nie? I to jest właśnie ten kościół. Jeśli sobie teraz myślicie, co ten Werner kościoł teraz będzie pokazywał, a będę, ale chodzi mi bardziej o to, jak on jest położony. Nieźle, nie? Rekomendacja Wernera na maksa. Do tego stopnia, że zgarnięcia pierwsza osoba, która wyśle mi selfie z tą naklejką, może być taki kadr, plus zdejmie tą naklejkę, co ważne, i wyśle mi wszystkie zdjęcia. Na Instagramie dostaję czapkę. Mam nadzieję, że troszeczkę będzie trudniej, bo ostatnio jak na Bałtyku przyklejałem w filmie z Bałtyku, swoją drogą, dzięki za miłe słowo, bo naprawdę najlepiej ten film idzie ever. Nawet pobija Maderę w statystykach na tę chwilę. No i w Bałtyku myślałem, że kurczę, przykleję w takim trudnym miejscu, że nikt nie znajdzie. No i zatrwało to
2 dni niecałe i już odkryliście. Mam nadzieję, że tu troszeczkę dłużej będzie jednak. Ten kościół to kolejne świetne miejsce, mające, że tak powiem, powyrobiskową przeszłość i co ciekawe, jezior tego typu jest w okolicy Brandis dużo więcej. Właściwie można by z powodzeniem zrobić wycieczkę tylko po tego typu zbiornikach, które, trzeba przyznać, prezentują się naprawdę fenomenalnie. Zwłaszcza te jeziora ze stromymi zboczami, które teraz właśnie oglądacie. Wyciskanie pampersa. Można jechać dalej. A skoro mowa o jeziorach i wyrobiskach, no to kończymy sobie naszą 2-dniową pętlę po okolicy i tak jak obiecałem, trochę więcej opowiemy teraz o nowym Pojezierzu Lipskim, które to w końcu jest głównym powodem tegorocznego mojego wyjazdu do Saksonii. W ogóle powiem wam, że przypomina mi to tak troszeczkę Dąbrowę Górniczą, gdzie są takie jeziora, które się nazywają pogórja i które też są efektem działania człowieka. Są to po prostu pogórnicze. Zobaczcie jak ładnie. Pogórnicze jeziora, które teraz z racji walorów przyrodniczych zostały nawet wpisane na listę obszarów chronionych w Polsce. Niezła ironia, nie? Najpierw coś zdewastować, zniszczyć, a później chronić się. Tak, no w sumie z dwojga złego lepiej w tę stronę niż tylko bezrefleksyjnie korzystać z tej natury. No jaka plaża na namiocik. Coś pięknego, naprawdę. Podoba mi się tu. Ja myślałem, że tu ktoś na saksofonie sobie samotnie siedzi na tym molo i sobie gra, a tu natura. Swoją drogą, nie wiem czy słyszeliście, ale aktualnie w Polsce powstaje inny wielki zbiornik, który zlokalizowany będzie na terenie powyrobiskowym w Bełchatowie. Słuchajcie, będzie to największy, najgłębszy w Polsce zbiornik, najgłębsze w polskie jezioro. Głębsze niż Hańcza, będzie miał 170 metrów, jednak przez to, że jest to tak ogromne jezioro, zanim się napełni, to troszeczkę potrwa i dopiero na żaglach będzie można tam popływać w 2070 roku. Jednak zanim to nastąpi, możecie wybrać się właśnie nad nowe Pojezierze Lipskie. Tutaj przede mną i za mną jezioro Kospunderzy, nazywane pieszczotliwie przez lokalne osoby Kossi. I było to pierwsze napełnione jezioro, które służyło jako taki modelowy przykład dla wszystkich pozostałych jezior wokoło Lipska. Jezioro to wypełnione zostało pod korek w 2000 roku i od tego czasu z brzydkiej, pokopalnianej, wyeksploatowanej dziury w ziemi powstało coś naprawdę pięknego, rewelacyjny teren rekreacyjny i wypoczynkowy również, bo nad to jezioro, tylko nad to jezioro rocznie przyjeżdża ponad 500 000 ludzi. I powiem szczerze, że w ogóle mnie to nie dziwi i jakbym tylko miał lepszą pogodę, to siedziałbym w wodzie znacznie częściej. Natomiast jeśli obawiacie się, że powyrobiskowe zbiorniki mogą być niezdatne do kąpieli, no to nic z tych rzeczy. Chemicznie są wręcz idealne do kąpieli, a jeśli chodzi o przejrzystość wody, to powiem wam, że dawno nigdzie poza Alpami i chorwackim wybrzeżem nie widziałem tak czystej wody. W niektórych jeziorach, jak na przykład w Kospunderzy, woda jest tak przeźroczysta, że dno widać bez problemu nawet z kilku metrów. Zobaczcie, jaka to jest czysta woda w ogóle. Swoją drogą, jeśli ciekawi was, jak długo wypełniają się takie zbiorniki, to już służę informacją. Ten tutaj, za mną, Kospunderzy, wypełniał się przez 7 lat, a jest to całkiem mały zbiornik, bo ma zaledwie 4 km². Mimo wszystko jest to całkiem szybko, jak na tutejsze standardy, patrząc na inne zbiorniki. Zdarza się, że kilkukrotnie mniejsze wypełniały, a nawet dalej wypełniają się dłużej, bo i nawet od 25 lat są takie przypadki tutaj. A od czego to zależy? No to już wiadomo, od warunków, bo głównie działa tutaj natura. Po pierwsze, zbiorniki te wypełniane są i były wodami gruntowymi, opadami deszczu, no a niektórym jeszcze pomagano za pomocą przepompowywania wody z czynnych kopalni. No wiadomo, jak kopalnia pracuje, to trzeba ją odwadniać, a jak odwadniać, to można coś z tą wodą zrobić, więc wysłano ją do powstających już zbiorników. No a zbiorników tych jest tutaj cała masa. Właściwie tylko kilka czeka jeszcze wciąż na zalanie, a w ponad 20 można już śmiało się kąpać. Zaś jeśli ktoś nie lubi, no to może po prostu pojeździć rowerem od jednego do drugiego, bo jak mówiłem, przez nowe Pojezierze Lipskie prowadzi świetna, momentami wręcz autostradowa ścieżka rowerowa.
Polecam sobie wziąć na przykład nocleg w Lipsku i wyskakiwać na takie jednodniowe wycieczki po okolicy, albo kimać gdzieś bezpośrednio na Pojezierzu, na przykład w tego typu domkach nad jeziorem Stormtaler. Jak coś, wszystkie lokalizacje, miejsca i trasy będą na blogu Kołem się toczy, natomiast to jezioro to jest chyba moje ulubione, bo nie dość, że są tutaj tego typu ładne zatoczki, to są też te piękne formacje pokopalniane, które już zobaczyliśmy sobie nieco na początku, ale które spodobały mi się na tyle, że jeszcze kilka razy wracałem tam z dronem. A na środku tego jeziora znajduje się, mam nadzieję, że widzicie, kościół, lub też nazywany instalacją artystyczną, który powstał w ramach takiej inicjatywy Kunststadtkohle, czyli sztuka zamiast węgla. I ma on przypominać o nieistniejącej już miejscowości Magdeborn, która to w latach 70. została wysiedlona, a na sporym jej terytorium powstała właśnie kopalnia węgla brunatnego, która teraz została z kolei zalana, która znajdowała się oczywiście w tej Niecce, i aktualnie wygląda tak. A jak się pewnie domyślacie, kościół ten ma symbolizować, ponoć znajduje się dokładnie w miejscu, w którym niegdyś stał kościół miejscowości Magdeborn. I powiem wam, że gdyby mnie tego typu instalacje artystyczne, jakieś tam powiedzmy kominy na horyzoncie, czy też pozostawione na pamiątkę maszyny górnicze w tak zwanym parku techniki, również nad tym samym jeziorem Stormtaler, to jest tutaj naprawdę tak ładnie i naturalnie, że chyba bym się nawet nie zorientował, że tereny te mają jakąkolwiek pokopalnianą przeszłość. A propos parku techniki, jest to naprawdę idealne miejsce, żeby puścić bąka. To jest bąk, jak coś. Nie rozbiliśmy drona, słuchajcie, sukces normalnie. Bąk spisał się na medal. A propos latania jeszcze dronem w takich miejscach, różnego rodzaju miejscach, bardzo często pytacie, Karol, czy tam można, czy to było legalne i tak dalej. Słuchajcie, ja współpracuję często z różnego rodzaju organizacjami turystycznymi, tutaj z lipską organizacją, i one są w stanie takie pozwolenia załatwić, więc ja latam legalnie, przyjechałem godzinę przed otwarciem, mam papiery, wy jakbyście tu chcieli trochę polatać, to tak niestety nie za bardzo. O! A tak to wygląda przed zalaniem. Jest różnica, nie? Ogólnie powiem wam, że raczej jestem za tym, aby odchodzić od paliw kopalnych i niszczeniem natury dla wydobycia, ale z drugiej strony, możecie się zgadzać lub nie, dajcie znać, co sądzicie, jakby nie te kopalnie tutaj w okolicach Lipska, to nie byłoby ponad 20 fajnych jezior, bo wiadomo, teraz wygląda to brzydko, ale jakby nie to, byłoby po prostu pole. A tak przez jakiś okres jest oczywiście dziura, która trochę szpeci, ale potem jak się to już zaleje, to wygląda tak ładnie, że się człowiek nawet nie jest w stanie zorientować, że tutaj coś się działo w takim miejscu. To znaczy nie w tym, tylko w tym. Kanapeczka wyniesiona z hotelu. Nie oceniajcie. Kto tego nigdy nie zrobił i pierwszy rzuci kamień, a na swoje usprawiedliwienie powiem, że jest niedziela i wszystko jest pozamykane. Widzieliście kiedyś automat z dętkami? Swoją drogą bardzo polecam Schwalbe. Robią świetne opony i to od lat już używam. Miałem bardzo mało gum, tylko polecam takie z wkładkami kevlarowymi lub tam innymi takimi właśnie antyprzebiciowymi. I tak robiąc sobie dwudniową pętlę wokoło jezior, udało mi się odwiedzić ich znaczną część. Każde jest nieco inne, przy każdym jest ładnie, jest co zobaczyć, ale też gdzie odpocząć podglądając mewy czy inne łabędzie. Natomiast na koniec wyjazdu ląduję w Lipsku, który również ma wiele ciekawych miejsc do zaproponowania, ale to już polecam indywidualnie się zainteresować, bo każdy wiadomo lubi co innego. Jak coś, wszystkie ciekawe miejsca znajdziecie na stronie leipzig.travel, ja natomiast wybrałem sobie kilka w takim powiedzmy moim klimacie. Czyli po pierwsze primo, taki niesamowicie monumentalny pomnik bitwy narodów, upamiętniający największą bitwę czasów Napoleona, która to pod Lipskiem się odbywała. A także udałem się do zachodnich dzielnic Lipska, które mają bardzo dużo wspólnego z całym odcinkiem,
znakiem, gdyż również mają one przeszłość przemysłową, a teraz są rekultywowane, choć nie wiem, czy akurat w przypadku dzielnic jest to dobre słowo, i w miejscu fabryk tworzy się przestrzeń turystyczną w stylu industrialnym. Na przykład w tym miejscu były zakłady włókiennicze o nazwie, której nawet się nie będę starał wymówić, a teraz są tam na przykład galerie sztuki, studia czy też restauracje, gdzie chętnie gromadzi się młodzież. A kawałek dalej jest na przykład taki również całkiem ciekawy budynek. No i co, jak się podobało nowe Pojezierze? Zapraszam do zostawienia łapki w górę i dzwoneczka przy subskrypcji, bo to ważne ponoć. A jeśli chcecie się nauczyć być może filmować i montować, nie tylko filmy z podróży, ale bardzo przekrojowo, to zapraszam do kursu filmowo-montażowego. Jest nas już ponad 1800. Nieważne, jak coś, linki na dole. Bardzo zapraszam i do następnego. Pozdro!